Jesteśmy na osiedlu, pod koniec osiedla deweloperskiego, nowego osiedla z 2022 roku. Jest to osiedle domów jednorodzinnych, prawie willi, bo to zależy jak się do tego podejdzie. W każdym kraju inaczej się to troszkę nazywa. Tam na końcu tej uliczki jest plaża. Mam świadomość, że w kamerze to może troszkę inaczej wygląda, ale po prostu tutaj na końcu ulicy mamy plażę. Tu jest dość płasko, także nie ma takich wzniesień, żeby to można było dostrzec. Natomiast mamy rzeczywiście płasko. Natomiast na końcu, na drugim brzegu widać już fajne wzniesienia, widać powoli wyspy. No i chodźmy do jednego z takich budynków. Zobaczmy, jak to wygląda, jaki jest standard deweloperski, jak deweloper tutaj oddaje i czego się można mniej więcej spodziewać. Tu już na wstępie widać, mamy basen. Widzę, że są dysze, także to jest basen, który może troszkę generować bąbelków. No raczej basen relaksacyjny niż do pływania, natomiast myślę, że w środku lata, gdy jest upał, no to jest chyba ulubione miejsce każdego z domowników w tej bryle. Ładne wejście z kamieniem, więc chodźmy do środka. Chodźmy. I teraz tak, jest to standard deweloperski, więc nie ma mebli, więc będzie słychać, że nie ma mebli. No mamy tutaj salon z ogromnym oknem. Na dwie strony otwierany. Ok. Moskiterki też są. No i teraz jak to urządzić? No można na wiele sposobów urządzić, natomiast mnie się wydaje, że chyba albo tutaj trzeba siedzieć i tutaj rzucić sobie telewizor, no albo ewentualnie zrobić to odwrotnie. Natomiast myślę, że korzystniej byłoby tutaj telewizor podpiąć, tutaj mieć jakiś zestaw do siedzenia i wtedy wychodzimy przy użyciu głównie tego skrzydła. Więcej tutaj chyba na temat tego salonu nie ma co mówić. Tu bym jeszcze pokazał, że rzeczywiście też mam duże oszklenie, że światła nam tu bardzo dużo będzie wpadało. Ja akurat takie rzeczy bardzo lubię, gdy jest jasno, gdy jest widno. Pomimo ciemnej podłogi tutaj tę widność też widzimy. Także tutaj mamy od razu wejście na główny salon. Pamiętajmy, jesteśmy w miejscu, gdzie tu raczej nie ma raczej zima, więc tutaj też inaczej troszkę będzie to pewnie wszystko zagospodarowane. No tu jest miejsce na szafę, natomiast tu raczej grubych kurtek ludzie nie będą musieli mieć. Niektórzy może w ogóle nie będą potrzebowali kurtek, jeśli mają gorące ciało. I chodźmy od razu dalej. Tutaj mamy kuchnię. No kuchnia jest oczywiście do uzupełnienia, tak? Czyli tutaj jest, myślę, że tutaj piekarnik powinien wyjść. Tutaj można wyciąć miejsce na płytę, w zależności jak dużą tę płytę potrzebujemy taką zrobić. Tutaj bym chyba ja zamontował zmywarkę, bo jednak te zmywarki bardzo lubię. No i tu bym pewnie postawił lodówkę tak wysoką, jaką bym potrzebował. Myślę, że taki aranż tutaj byłby w miarę odpowiedni, w miarę wystarczający i wtedy miałbym nawet kontakt wzrokowy z telewizorem, gdybym w tym miejscu chciał gotować i coś za długo by mi to gotowanie wychodziło. Od razu tutaj z boku mamy pokój, myślę, że gościnny można to nazwać. To może być sypialnia, to może być pokój gościnny. Też z dużymi szybami i też możemy wyjść tutaj na zewnątrz. I teraz... Ok, tą moskiterkę mamy. I wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tak, tutaj możemy wejść. Taki mamy coś w stylu ogródka, to po prostu nazwijmy. No, w tych miejscach tak to się nazywa. Pewnie jak to będzie wyczyszczone, będzie jeszcze przyjemniejsze. Myślę, że tutaj elegancko duży stół, krzesła powinny się tutaj pojawić i myślę, że wszystkie posiłki byłyby tutaj konsumowane, bo aż się to o to prosi. No, co by nie mówić, kawałek placyku zawsze zagospodarowanego warto mieć. Tym bardziej, że to jest takie w miarę sprytne, w miarę schludne. Chodźmy do środka, wróćmy salonem teraz, bo to jest ten sam ogródek, który mamy także z salonu. Tutaj na szybko pokażę tylko łazienkę. Jak wygląda łazienka? Tutaj jeszcze trzeba lampę jakąś zrobić sensowniejszą. Kabina prysznicowa, kwadratowa, prawie na płasko. Małe WC, umywalka. No, bardzo skromnie, bardzo podstawowo, ale myślę, że tak właśnie nie krzykliwie. Według mnie ok. Chodźmy na górę. I na górze mamy pierwsze pomieszczenie, chodźmy. Sypialnia z ogromnym oknem. Naprawdę jestem fanem tych okien i mi się nie znudzi powtarzanie tego, że tak to lubię. Tutaj od razu po przebudzeniu
W Grecji sporo osób pali papierosy, myślę, że procentowo dużo osób pali papierosy, więc to jest świetne chyba miejsce, żeby z rańca od razu wejść na papierosa. No i chodźmy, zobaczmy, jak tu się pali. Ja teraz nie mam jak pokazać, jak się pali, ale zobaczmy, jak to się czuje, gdy pali. No tak, tutaj już z góry widać morze. Kamera tego nie zobaczy, bo mamy gęste powietrze, ale tutaj z góry widać morze, widać sąsiadów, widać tą uliczkę. Myślę, że nawet powinniśmy ją pokazać, bo z tej perspektywy ona jest naprawdę przyjemna. No i tu mamy całkiem spory mamy ten balkon. Już ma znamiona troszkę tarasu, no ale tak czy siak, no tutaj to spokojnie możemy mieć naprawdę spory stoliki, 4 osoby nawet tu mogą siedzieć i myślę, że winko, tutaj greckie winko wieczorami można bardzo przyjemnie sączyć, pić. W ogóle jest tutaj strasznie cicho, my tutaj nie mamy żadnej szybkiej ulicy i to właśnie tutaj słychać. Teraz jedyne co słyszę to jakieś maszyny pompujące i chyba jakaś wentylacja, natomiast w ogóle nie słychać miasta, w ogóle nie słychać i to. Myślę, że to jest naprawdę, pomimo takiej bliskości morza, mieć taki chillout, to jest bardzo fajna rzecz. W Polsce raczej niespotykana, w wielu miejscach niespotykana, to nie tylko w Polsce niespotykana, ale chodźmy z powrotem do pomieszczenia z pogłosem. Tutaj z naszej sypialni mamy taką wnękę. Myślę, że można tu zrobić świetną garderobę, naprawdę sporą, dużą, ładną. Można oczywiście w jakiś inny sposób to zagospodarować. Nawet jeśli ktoś chciałby mieć home office, to myślę, że tutaj spokojnie można biureczko, komputery tutaj powiesić i można naprawdę tutaj mieć gabinet, nawet można go zamknąć. Ja wiem, że to będzie może małe, ale jeśli ktoś miałby taką potrzebę, żeby robić tutaj home office miejsce, myślę, że mamy tutaj gotowe. No i tu jest łazienka taka pod sypialnią. Możemy tutaj wejść, bo tutaj jest troszkę inna kabina prysznicowa, w zasadzie jest tylko szyba, nie to, że kabina, no ale tak nazwijmy to. Także dużo więcej miejsca tutaj jest, tak? Jeśli ktoś już moich gabarytów jest, albo nawet i większy, to tutaj naprawdę będzie komfortowo mógł wziąć prysznic. Pozostałe elementy klasyczne, jeśli chodzi o łazienkę. No i okej, czyli mamy pierwszą tutaj sypialnię zaprezentowaną i pójdźmy dalej. I mamy kolejną sypialnię, mniejszą, ale no na tyle wystarczającą, że tutaj naprawdę spore podwójne łóżko się zmieści i że wszystko w tym łóżku będzie ok. No o tej sypialni nie ma co za dużo mówić, bo no nie ma mebli, natomiast no pewnie dużo wariantów nie będzie potrzeba, aby tutaj montować. Chodźmy, bo ta sypialnia też ma balkonik, no tam ma z kolei balkonik, nie tam jakiś duży taras. Ale też spokojnie, tu można naprawdę leżak można nawet rozstawić, jeśli ktoś by chciał. Tutaj akurat mamy lampę z tej strony, czyli tu opalanko możemy piękne robić, jeśli ktoś akurat chciałby to robić u siebie na balkonie. I tyle, fajnie, tyle balkonów. Fajnie, że to praktycznie z każdego pomieszczenia można wyjść albo na ogródek, czy na taras, czy na balkon. Więc to mi się bardzo podoba i to rzeczywiście tutaj zakładając, że jesteśmy w ciepłych krajach nad morzem, gdzie tutaj będzie lato jakie będzie, to na pewno jest przyjemna rzecz. I ta sypialnia także ma łazieneczkę sprytną, ale taką jaką ma być. Także praktycznie każda sypialnia może tutaj skorzystać, prywatnie sobie urządzić może pod siebie, kto co tam lubi, czy to bardziej będzie damska łazienka, czy męska, to jest ten komfort. Więc tak wygląda wnętrze tego domu. Chodźmy na dół, podsumujemy teraz jak to się prezentuje ogólnie metrażowo i całe zarządzanie. Powierzchnia tej części mieszkalnej to jest tam 102 metry, coś w tym stylu, ponad 100 metrów. I aktualna cena tej nieruchomości to jest 280 000 euro. I teraz tak, można tę nieruchomość nabyć na cele prywatne, całkowicie na cele prywatne, czyli po prostu mieszkamy, żyjemy, jesteśmy szczęśliwi i wszystko jest ok. Można to nabyć także na cele inwestycyjne, czyli dajemy zarządcy i w razie czego zapraszam do kontaktu, przekażę kontakt do zarządcy i jest tutaj operator, zarządca takiej nieruchomości, który gwarantuje 6% stopy zwrotu. On potrzebuje wtedy na wyłączność tę nieruchomość na sezon letni. Natomiast w sezonie zimowym można też się porozumieć, aby hybrydowo z tego korzystać, czyli na sezon letni, na ten najbardziej zyskowny, na ten najfajniejszy, przekazać tę nieruchomość właśnie operatorowi, a zima już jest teraz, sezon zimowy już jest teraz, mamy 22 stopnie, czyli można już sobie tutaj przyjechać i korzystać i po prostu samemu mieszkać. Także jest tutaj troszkę wariantów, naprawdę zarówno właśnie w wersji inwestycyjnej, hybrydowej, jak i w takiej wersji, że chcemy tylko i wyłącznie tutaj mieszkać
i żeby to było tylko dla nas. Natomiast jeśli ktoś chciałby ze znajomym, na przykład ze znajomymi chciałby jakoś po sąsiedzku być, to tutaj informacja jest taka, że to są ostatnie 2 domy, które tutaj zostały na ten moment, przynajmniej na moment kręcenia tego filmu, i bliźniaczy dom po drugiej stronie także jest w ofercie. Nie ma potrzeby chyba do niego wchodzić, natomiast czasami się zdarza, że rzeczywiście chcemy ze znajomymi być, że raz jest jeden, raz jest drugi i tak dalej, albo samemu nabyć 2 domy, że w jednym mieszkać, drugi inwestycyjnie niech zarabia na nas. Także w razie czego po sąsiedzku można nabyć bliźniaczą bryłę i się cieszyć tutaj z pobytów. Końcówki trochę usychają, podobnie jak u mnie w biurze. No, taki urok, ktoś o to nie dbał. Jesteśmy akurat przed plażą, po prostu przed plażą. Tutaj jeszcze możemy nawet pokazać tam, że samochód przejechał, także jest droga, jest po prostu taki pas zieleni, krótki można to nazwać. I od razu zaczyna się morze, od razu zaczyna się plaża. W ogóle podejdźmy tutaj troszkę, to zobaczymy jak to wygląda. I tu jest w ogóle dzika plaża, ale od razu możemy też pokazać, tak wygląda już taka miejska, typowa. Tam w sezonie są działające beach bary. Te beach bary widać, że one już się powoli zamykają, no bo jesteśmy po sezonie. Ale w sezonie tam pewnie myślę, że muzyka bardzo fajnie gra, tam tętni życie. Natomiast kawałek dalej mamy dziką plażę. Czyli w sumie troszkę podobnie jak nad polskim Bałtykiem, tyle że to nie jest Bałtyk. I nad naszym Bałtykiem nie ma aż tak mocno skomercjalizowanych tych plaż. Tam jednak bardziej parawany są mocne i ratownicy, tym to się może różnić. Tutaj możemy normalnie dojść do tego morza, czyli na linię brzegową i chodźmy, bo to ma rzeczywiście bardzo fajny, znaczy ma to urok. Mnie się to na serio podoba, bo tam samochody, tam są karawany, także po prostu wjeżdżam, parkuję i korzystam z uroków morskich. No ja tutaj do wody nie wejdę, natomiast teraz ta woda, jak tak patrzyłem w dłoniach, to ma temperaturę takiej prawie letniej w Bałtyku. Także tu na spokojnie nie trzeba być jeszcze wcale morsem, żeby do tej wody wskoczyć. Tam jest wędkarz, widać chyba 3 wędki widzę, także jest wędkowanie pasywne, bo to na grunt to rzucamy i tam jak coś weźmie raz na godzinę, to będzie dobrze. Natomiast najczęściej jeśli coś weźmie, to już coś porządnego. Ja Was zostawiam z tą plażą i lecę dalej szukać nieruchomości. Grecja to właśnie przede wszystkim te plaże, przede wszystkim kuchnia, która jest dość ciekawa, no ale Grecja to także historia. Tutaj troszkę na wzgórzu widać tej historii się ostało. Dla wielu Grecja to się kojarzy tutaj z okolicami Aten, gdzie rzeczywiście są no, niesamowite zabytki, niesamowita historia praktycznie całego świata, tak jak i bardziej na północ od Aten góra Olimp, gdzie bardzo dużo się zaczęło, jeśli chodzi o pewne bóstwa. Natomiast w północnej części Grecji, tej kontynentalnej, w zasadzie kilkadziesiąt kilometrów już od granicy z Bułgarią, tam jest grób Aleksandra Wielkiego i ten grób jest teraz aktualnie modernizowany. Natomiast zapowiadane jest tutaj przez miejscowych, takie jest przeczucie, że będzie to tak ogromna atrakcja turystyczna, jeśli chodzi o zabytki, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o tę, może to nazwę nawet archeologię, że niektórzy odważni przewidują, że może to być na równi z Atenami, a może i troszkę więcej. Także jeśli interesujesz się tutaj zabytkami, jeśli chodzi o Grecję i w ogóle o te czasy starożytne, to obserwuj to, co się dzieje tutaj na północy Grecji, tutaj mniej więcej między Salonikami a miejscowością Kavala, tutaj w tym odcinku, i obserwuj to, co się dzieje, bo zapowiadane są tam naprawdę niezwykłe atrakcje turystyczne, a wiadomo, gdy turystyka jeszcze bardziej jest dopalona, no to nieruchomości idą jeszcze bardziej w górę, bo zapotrzebowanie na nie non-stop wzrasta. Także ja tradycyjnie zostawiam z tymi zabytkami, bo są ładne. I tym razem zaprezentuję dużo mniejszy metraż, czyli będzie to mieszkanie, no mieszkanie w takim ciągu, można to nazwać bliźniaków, które zostały na poszczególne lokale przeznaczone. Chodźmy tutaj, zobaczymy w ogóle jak to wygląda. Tutaj mieliśmy mały taki tarasik, ogródek, tutaj jest basen. Ten basen należy do części wspólnej, czyli chyba 6 czy 8 lokali obsługuje. Ale jest fajny, naprawdę jest głęboki. Jest stosunkowo głęboki, myślę, że 1,50 m tutaj będzie. Więc tutaj już fajnie można się naprawdę ochłodzić, gdy jest bardzo gorąco. Chodźmy, jesteśmy w kwarterowym mieszkaniu. I to będzie mieszkanie dwupokojowe w zasadzie na małym metrażu. Także to dla osób, które bardziej chcą oszczędzać, no po prostu finansowo chcą bardziej oszczędzić, natomiast mieć tutaj mieć lokum dla siebie. Można też to mieszkanie wynajmować, dać operatorowi. Część dzienna, tak to jest nagle, gdy się jest w małych metrażach, tak? Mamy tutaj część dzienną, podwójne, potrójne, może do siedzenia miejsce.
Ten mały telewizorek, myślę, że można spokojnie większy telewizor, jeśli ktoś ma potrzebę korzystania z telewizora. Nic więcej tutaj chyba o tej części nie ma co mówić. Kuchnia, taka akuratna bym to tak nazwał na taki metraż. No nie było sensu tutaj więcej niczego upchnąć, ale jest piekarnik, są dwa palniki, jest lodówka sensowna, spora. Wcale wolę jak są takie spore. Nie w każdym kraju takie duże dają lodówy, natomiast tu trzeba dużo chłodzić. Są szafki, jest klimatyzacja, bo latem może być tutaj gorąco. Chodźmy, zobaczmy od razu sypialnię. Jest tutaj podwójna sypialnia. Też chyba taka, jaka ma być. Taka imitacja szafy po prostu. Miejsce na wieszaki, ale bardzo ładne, bardzo mało, ładne, takie zmysłowe. Natomiast to bardziej chyba jest już pod kwestię turystyczną niż pod całoroczne mieszkanie takie założenie, bo jednak przy całorocznym mieszkaniu raczej samemu bym to chciał zamykać. Natomiast to jest tylko mebel, więc to nie jest aż takie istotne. Więc tak wygląda nasza sypialnia i tak wygląda mała łazienka. Oj, wracają zasłony. Podejrzewam, że to pierwotnie miała być tylko szyba, ale może ktoś za mocno chlapał i to jest pewnie po to zrobione, bo myślę, że założenie było troszkę inne. Natomiast tak, no taka łazienka, po prostu malutka, fajnie, że jest pralka, bo przy takich powierzchniach nie zawsze są te pralki. Także to może tak różnie wyglądać. Tutaj jeszcze jesteśmy od frontu, to co pokazywałem, jak szliśmy. Także to jeszcze pokażę i to jest naprawdę fajna rzecz, bo mamy tutaj stolik na 4 osoby mamy stolik. Z takim mini ogródeczkiem, natomiast no, myślę, że tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, jeśli mamy ochotę się napić jakiejś kawy, czy lemoniady, czy czegokolwiek. Więc to takie powiększenie jest. I tak dla orientacji, żeby tutaj tak pokazać, jak to wygląda. To jest troszkę ponad 30 metrów. Tutaj mamy wpisanych. To jeszcze przynależy ta część do tej nieruchomości. I cena aktualnie za tę nieruchomość wynosi 77 000 euro. Mniej więcej tyle to wychodzi. Także jeśli ktoś potrzebuje po prostu małą miejscówkę dla siebie, ale jednak fajnej lokalizacji, no to przy tym budżecie w takim standardzie można to znaleźć. To jest dość nowe budownictwo, bo to jest chyba 2021 rok, także tak można zobaczyć, jak to było budowane. Jesteśmy w linii prostej mniej więcej z 700 metrów od morza, tak plus minus. Także takie jesteśmy 6 minut spacerem do plaży, po prostu do plaży. Także w takiej odległości. Nie jest to pierwsza linia, nie jest druga, tam pewnie cena byłaby dwukrotnie wyższa. Natomiast jest to na tyle bliska odległość, że można nawet kilka razy dziennie robić spacery nad to morze. Także co? Także tyle, jeśli chodzi o coś takiego malutkiego dla porównania, a ja klasycznie lecę dalej. No i właśnie, patrząc na takie widoki, czasami szukamy dobrych widoków na przyszłość, inwestując w nieruchomości. Także można inwestować w nieruchomości w Grecji. Ta Grecja jako miejsce do inwestowania w nieruchomości uważam, że nie ma w ciągu ostatnich 3 lat takiego mocnego marketingu, jak niektóre inne kraje nasze europejskie, tutaj z południowej Europy szczególnie. I zazwyczaj, gdy nie ma takiego marketingu, to trafiają się okazje, bo gdy już wszyscy o wszystkim mówią, no to często jest taki przesyt, często to już potrafi być szczyt górki i to potrafi różnie wyglądać. I teraz tak, jestem po spotkaniu z firmą, z operatorem, z firmą, która zajmuje się zarządzaniem najmami, tak to nazwijmy, czyli operator takich najmów. I dostałem informację, że nieruchomości, które oni zaakceptują, że po prostu wezmą do swojego portfela, oni gwarantują 6% rocznie zwrotu. Czyli jeśli nabywamy nieruchomość za 100 000 euro i oni tę nieruchomość biorą pod swoje skrzydła, no to nam z tych 100 000 euro nam 6 000 euro rocznie dają. Jeśli weźmiemy nieruchomość za 1 000 000 euro, no to nam rocznie z tytułu po prostu zarządzania tą nieruchomością dają 60 000 euro. Tylko tak jak mówię, oni muszą tę nieruchomość zaakceptować, to nie jest tak, że w ciemno wszystko wezmą. I teraz co w tym jest nadzwyczajnego? No nic nie ma teoretycznie nadzwyczajnego, bo myślę, że w Polsce, gdzie pojedziemy, czy pojedziemy gdzieś do Międzyzdrojów, czy pojedziemy do Karpacza, tam wszędzie apart i kondo, hotele krzyczą głośno, że tam gwarantują 6, 7, może i nawet 8% i nawet tam nam gwarantują 3-4 tygodnie czasami pobytu właścicielskiego. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że oni chcą od nas tylko w silnym sezonie tę nieruchomość. Oni nam nie dadzą wtedy pobytu, jeśli chcemy taki wynik osiągnąć, ale oni od nas biorą tę nieruchomość mniej więcej od kwietnia do połowy października. I teraz w dniu dzisiejszym, gdy ja to kręcę, jestem już mocno po tym sezonie, bo to już praktycznie jest listopad. No i jest jak jest. Jest tutaj prawie 30 stopni, woda jest kąpielowa nadal i my już z tej nieruchomości możemy korzystać do
do bólu praktycznie. Jeśli będzie to na tyle fajna lokalizacja, że być może ją sami wynajmiemy i na święta, i może na Sylwestra, bo to różnie bywa, no to się może okazać, że z takiej nieruchomości może nie 12%, ale tam jakieś 9, 8, 9, 10% uda się czasami wyciągnąć. Także myślę, że dla osób, które tylko i wyłącznie patrzą tutaj przez pryzmat Excela, no to myślę, że jest to kraj, który warto rozważyć. Jeśli chodzi o wzrost wartości nieruchomości, to o tym powiem w innym wejściu. A teraz idę oglądać te nieruchomości. Zapraszam do kolejnego domku wolno stojącego, już urządzonego. To będzie w miarę nowy dom, także będzie można zobaczyć, jak to teraz wygląda. To może będzie jakaś inspiracja. Ale właśnie, zanim wejdziemy do tego domu, zacznijmy od tyłu wszystko, czyli od tego, co jest na zewnątrz. Tam już widzieliśmy, ale jeszcze raz pokażmy. Pewnie będziemy do tego wracali, ponieważ sam lubię góry. Tam są górki, naprawdę są ładne. Grecja to nie tylko morze, to także góry. Natomiast tutaj w odległości 80 plus minus metrów mamy brzeg morza z plażą, z piaskiem. Także tutaj w ciągu minuty jesteśmy na plaży. Ona jest dzika, także to nie jest tu skomercjalizowana. Nie jest to takie miejsce, gdzie tutaj turyści z miasta przyjdą, czy mieszkańcy miejscy. Praktycznie tak to wygląda, jakby ona tylko obsługiwała tutaj ten resorcik. Bardzo fajny basen, natomiast takie baseny tutaj dość często występują. O podobnych wymiarach, o podobnym charakterze i strukturze, więc to nie jest tam nic odkrywczego, natomiast bardzo fajnie, że takie coś jest. To się umówmy, no fajnie mieć, co by nie mówić, basen. Szczególnie gdy jesteśmy w kraju, gdzie w lipcu 40 stopni może być słońce odczuwalne, także na pewno to jest przyjemna rzecz. Tutaj mamy dwa leżaczki, akurat w tym momencie, takie typowe do opalania, no i rzeczywiście widać, że słońce na tę stronę tutaj dość mocno grzeje. Tutaj już znany bujak, także i w Polsce od kilku sezonów, także i tutaj. On daje możliwość tutaj dość fajnego chilloutu. Także tyle, jeśli chodzi o tę frontową część. Tutaj oczywiście możemy samochodem sobie zaparkować, gdy mamy gości, także też ci goście się tutaj zmieszczą. Tu autor na myśli miał ustawienie jadalni. Jest w sumie przyjemna sprawa. Jesteśmy troszkę w cieniu, na tyle jest ciepło o tej porze roku i tak, że myślę, że to sam bym konsumował tutaj posiłki przy tej pogodzie, a nie w środku. No i też z widokiem naprawdę na fajną przestrzeń. Mamy tutaj przestrzeń. Na razie nie zanosi się, aby ta przestrzeń została zakłócona jakąś nową budową, ale najważniejsze, że jest ta przestrzeń. No to tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi tutaj o najbliższe otoczenie. I teraz wejdźmy do środka. Zobaczmy, jak tutaj wygląda wnętrze. Wchodzimy od razu do salonu. Salon takie, połączenie odcieni różnych szarości i odcieni musztardowych. Tak to nazwijmy. Dość duży komplet wypoczynkowy. Naprawdę tutaj 3-4 osoby mogą być, plus ten fotel. Tam widzimy telewizor. Ja jakąś obsesję tu mam ostatnio. Naprawdę, że te telewizory wszędzie bym powiększał, natomiast jest jak jest. Myślę, że to wszystko jest spójne. Gdzieniegdzie nawiązanie do loftów, gdzieniegdzie takie troszkę ciepło. Natomiast uważam, że jest to spójne połączenie. Teraz jeszcze tak, z tego salonu możemy tutaj na skróty wyjść. Także jak ktoś dobrze chciałby skoczyć, to tu się można wybić i do wody sobie skoczyć. Także mamy naprawdę, z każdej strony możemy do tego basenu wejść. No tutaj stół, który służy jako jadalnia, tak, mamy ten stół, już kieliszki czekają, także wieczorem będzie można coś tutaj zaszaleć. Kuchnia według mnie troszkę mała, ale myślę, że najprawdopodobniej wystarczy, no coś za coś przy tym układzie. 4 palniki, być może można było zrobić 2 i byłoby troszkę więcej miejsca. Tak jakby podwójny zlew, choć też być może jedna komora by wystarczyła, byśmy mieli tej przestrzeni, której mi z kolei brakuje. Szafeczki kuchenne, duża lodowa. Dobrze, że duża lodowa, dobrze, że była możliwość ustawienia tej dużej lodowy, bo myślę, że w ciepłych krajach trzeba mieć możliwość chłodzenia różnych rzeczy. No i teraz chodźmy, zobaczymy, jak tutaj się sypia. Po drodze mamy taką mini pralnię, takie urządzenia, deska do prasowania i tak dalej. Fajna ta sypialnia, po prostu uważam, że jest fajna. Lubię te kolory, nawiązują troszkę do salonu, jest to wszystko spójne. Dość sprytna szafa. Także takie ładnie wkomponowane te szafeczki tutaj nocne. No i widok mamy, tak? Jak się budzimy, mamy te góry, o których mówiłem, także będąc nad morzem, możemy się budzić widząc góry. Także te osoby, które lubią góry, powinny wybrać tę sypialnię właśnie w tym domu. Teraz idąc kawałek dalej, mamy parterową łazienkę, to nazwijmy, z fajną, zamykaną całkowicie tutaj kabiną. Myślę, że ta łazienka zarówno obsługuje codzienność, jak i tę sypialnię
która tutaj jest. I teraz chodźmy na górę, zobaczymy, jak to na górze wygląda. Więc zacznijmy może od tej strony. Tutaj jest kolejna sypialnia, która mi się podoba. Naprawdę w moim odczuciu jest spójna, jest wkomponowana. Duże łóżko, duża szafa. Bo tu już jesteśmy na piętrze i podejrzewam, że troszkę samodzielności musi być. Jest biureczko, gdzie naprawdę laptopa można odpalić, czy nawet jakieś notatki porobić, także jest wszystko ok. Jest telewizor i także jest widok na góry. Nie będę już teraz odsłaniał tego, ale tutaj mamy ten widok na góry, który było widać. Chodźmy teraz, zobaczymy łazienkę. Tak, ta łazienka obsługuje tutaj to piętro, jest praktycznie bliźniacza w stosunku do tej, która była na dole. Czy ja tutaj mam światło, Jest bliźniacza, ładna jest, po prostu mnie się podoba, jest ładna. Ale naprawdę jest duża ta kabina, tutaj można dużo ugrać, gdyby to się zamknęło, to nawet możliwe, że tutaj można taką funkcję sauny osiągnąć. To, co ma w łazience być, to jest. No i teraz kolejna sypialnia i kolejna, kurczę, która mi się podoba. No tak już jest, choć jest podobna do tej drugiej. Tu mamy dużą szafę podwójną, duże łóżko. 2 stoliki nocne i tradycyjnie też biurko na laptopa, na jakieś drobne rzeczy. Ale mimo wszystko jest tu jeszcze sporo miejsca, sporo powierzchni. Natomiast ta sypialnia ma ten bonus, który widać tutaj, na który chodźmy. I chodźmy na ten taras, bo tutaj mamy duży taras, duży. Powierzchnia ogromna. Tutaj spokojnie z 8 i z 10 osób może siedzieć i może mile się relaksować. Bujanka, która była na dole, także i tutaj powędrowała na górę. No i tutaj naprawdę to już zależy od naszego humoru. Jeśli chcemy, patrzymy na góry, które są zalesione i to chyba nawet porośnięte może i kosodrzewiną. Jeśli mamy ochotę, patrzymy na góry, które są już bardziej suche, po prostu bardziej już kamieniste, bardziej skaliste, tak bym nazwał. A jeśli mamy ochotę, to możemy spojrzeć za moją dłonią i widzimy morze oraz kolejne góry, typowe greckie góry, które wyrastają z nadmorza. Teraz mamy troszkę, słońce już jest coraz niżej, także ono może nam to troszkę oślepiać, natomiast naprawdę mamy tutaj bliskość do tego morza dość fenomenalną i tutaj mamy dość dużą przestrzeń, dzięki której to widzimy. No i tak wygląda ten domek, także mnie się on bardzo podoba. Wykończeniem jego też mnie się podoba, choć wiadomo, to jest rzecz gustu, dlatego tak to chciałem zasugerować. Natomiast jeśli jesteś osobą, która jest zainteresowana być może nabyciem takiej nieruchomości, to zapraszam do kontaktu, bo oprócz takiej nieruchomości może tutaj w bliskim sąsiedztwie coś mi się uda zaprezentować, coś, czego nie mogę na tym etapie jeszcze publikować. A ja tradycyjnie lecę dalej. No właśnie, oliwki, tak często je konsumujemy. Musiałem się przekonać, że rzeczywiście one tak na żywo, prosto z krzaka, no nijak nie smakują w stosunku do tego, co potrafimy jeść tutaj w sklepach, czy nawet w restauracjach. Jesteśmy w okresie zbiorów, już naprawdę niektórzy zbierają te oliwki, no już są duże, można zobaczyć, że one są naprawdę dorodne. Widzę część zielonych, część ciemnych. I tutaj jest taka troszkę metoda, bo rozmawiałem nawet z jednym tutaj nie z rolników, ale z takich ogrodników, to nazwijmy, gdzie rzeczywiście się ludzie sami zbierają te oliwki z własnych ogrodów, jeśli nie są to oczywiście wielkie połacie, wielkie gaje oliwne i do takiej tłoczni zawożą, gdzie ta tłocznia im tłoczy te oliwki, mają swoją oliwę. Także nie ma tutaj już potrzeby, aby każda osoba, która uprawia niewielkie ilości tych drzew oliwnych, żeby musiała samemu to tłoczyć. Chyba bardziej się opłaca, może to jest mniej czasochłonne, żeby coś takiego zawieźć. Natomiast naprawdę na każdym kroku tutaj te gaje oliwne są. Troszkę zaniepokojony byłem, bo widziałem kilka ogłoszeń na sprzedaż o gajach oliwnych, po prostu o działkach, gdzie te gaje oliwne aktualnie są. Natomiast były one otoczone ładnymi domami i nie wiem, czy to nagle do ścięcia nie szło, nie było planowane, żeby to ściąć i żeby tam budować, bo mam świadomość, że to bardzo długo te drzewa rosną. To jest jeszcze dłużej niż wino, zanim to będzie tak sensownie owocowało. Także różnie to może być. Natomiast naprawdę te gaje oliwne są tutaj bardzo często występują. One są ładne, one są estetyczne, one tu pasują, na maksa pasują do tego klimatu. No zresztą jak oliwa, która tutaj, jeśli się blendów nie pije, tylko jakieś single naprawdę z jednego tutaj gatunku, to jest całkiem inny smak tej oliwy niż to, co czasami mamy u nas w marketach. No ja tradycyjnie zostawiam z oliwkami i lecę dalej zwiedzać. I tu właśnie stoi strażnik grobu Aleksandra Wielkiego. Ten oto stwór, ten oto lew był na samym szczycie wielkiego grobu. To jest naprawdę tylko
mała cząsteczka wielkiego grobu Aleksandra Wielkiego, który w tych rejonach tutaj harcował. No i który do dzisiaj jest tutaj naprawdę bardzo sławny i bardzo popularny. Natomiast dlaczego to jest tutaj, a nie w miejscu grobu, który jest z kolei za nami, na wzgórzach? No jak to bywa często podczas działań wojennych, agresorzy chcą zabierać różne łupy. Jedne mają wartość być może wyraźnie materialną, inne być może mają wartość bardziej jakąś kulturową, czy coś w tym stylu. No i tak było i w tym przypadku, gdzie tutaj nieopodal jest rzeka i tą rzeką najprawdopodobniej miało być to dalej spławione i pewnie na statku wywiezione. Na szczęście się nie udało. Na szczęście ta historia, która dotyczy tej części Grecji, została tutaj i to jest akurat piękne. Ale takie uroki czasami ma niestety wojna, że jest jak jest, tak? Że czasami hańba potrafi iść dalej i się takie rzeczy wspomina, także te niemiłe. Póki co tu się udało. Ogrom jest niesamowity, historia jest niesamowita. Na mnie robi to naprawdę wrażenie. Jesteśmy w kolejnym takim mini kompleksie, gdzie znajdują się małe mieszkania, czyli raczej dla osób właśnie z troszkę mniejszym budżetem, bądź po prostu dla kogo nie jest potrzebna duża powierzchnia. Takie sprytne dosyć kompleksiki, od razu powiem, na mój gust. Fajnie, dość nowe, dopiero są świeże nasadzenia nawet bardziej bym to nazwał. Mamy w części wspólnej basen, to jest akurat fajnie, mamy to ogrodzone, to naprawdę tak jest, kameralnie to wygląda. Chodźmy, zobaczymy jak to wygląda dalej. Tutaj możemy w cieniu i naprawdę to jest argument na plus, że można tu w cieniu sobie siedzieć i pić lemoniadę, choć pewnie gdybyśmy potrzebowali bardziej otwartej ekspozycji na słońce, byśmy mogli kawałek dalej pójść. Chodźmy, zobaczmy to małe, sprytne mieszkanko, bo od razu powiem, ono też zarówno może być na cele indywidualne, jak i na cele związane z wynajmem. Też operator będzie w stanie obsłużyć to mieszkanie. Od razu wchodzimy, no i od razu w małym mieszkaniu coś, co pełni rolę salonu, czyli po prostu siedzimy, miejsce do siedzenia dla 3 osób mniej więcej, malutki telewizor, jakoś ostatnio mam cały czas natchnienie, żebym większe telewizory tutaj montował i tym bardziej, że jest tutaj możliwość, jeśli byśmy chcieli ten telewizor powiesić. Kuchnia całkiem spora, jak na tak małe mieszkanie, całkiem spora kuchnia, ma wszystkie niezbędne tutaj elementy wyposażenia. Tu akurat stosunkowo niewielka lodówka z zamrażalnikiem, ale ona chyba tu najsensowniej, akurat duża by tu chyba całą harmonię by tutaj zepsuła. Mamy sypialnię. Sypialnia jeszcze nie jest przygotowana, czyli to mieszkanie albo jeszcze nie było wynajmowane, albo już jest po sezonie. No ale trzeba sobie wyobrazić, że ono będzie pościelone i że będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało. 2 szafeczki nocne. Tutaj mamy taką komodkę, co może także być przydatne na laptopa, gdyby ktoś tam potrzebował chwilkę popracować i tak dalej. Klasycznie mały telewizorek, tutaj mamy szafę, ale to wszystko są oczywiście meble. O meblach tu nie ma potrzeby mówić, bo można je dobrowolnie stawić. No i mamy łazienkę. Łazienka jest ok. Tutaj wszystko w tej łazience jest ok. W zasadzie możecie zobaczyć, ja Was tu zostawię. Po prostu jest prysznic. Umywalka, jest pralka i się wszystko tutaj zgadza tak, jak powinno. Powierzchnia tego mieszkania to jest 35 metrów, tak mamy w dokumentach, no i tak wygląda mi na 35. Może nawet wzrokowo bym ciut więcej myślał, że jest. Aktualna cena za to mieszkanie to jest 80 000 euro. I to mieszkanie, tak jak na samym początku powiedziałem, można zarówno na cele prywatne sobie nabyć i przeznaczyć, ale można też dać operatorowi w najem i będzie ono pracowało. Także tu nie tylko willę się daje operatorom, można także i takie mieszkanka dawać i możliwe, że te mieszkania na nabywców nie muszą czekać długo, bo pewnie są troszkę tańsze od tych dużych metraży w willach i w domach. Odległość od plaży około 500 metrów, 500-600 metrów plus minus od plaży. Tutaj jesteśmy mniej więcej na wysokości centrum miasta, także stąd dojdziemy nie do dzikiej plaży, tylko do plaży takiej centralnej, gdzie są beach bary, gdzie jest dużo barów, gdzie jest dużo drinków wieczorem, lemoniady, gdzie jest muzyka, gdzie jest wesoło, gdzie jest życie. Także to jest o takim charakterze lokal, a ja lecę dalej. No jest tu kawał historii za mną, naprawdę kawał historii, tam górą woda płynęła.
Tam daleko mamy ruiny zamku jeszcze z tego co widzę. No i to jest właśnie to drugie oblicze Grecji, gdzie tutaj naprawdę tej historii jest bardzo dużo i ona jest ładna, ją bardzo fajnie podziwiać można. A czasami dziwnie się patrzy, że u nas po 50 latach już przewidywali, że całe osiedla z wielkiej płyty nie będą się nadawały do mieszkania. Jeszcze na szczęście się nadają, ale nie wiadomo co będzie za kolejne 50 lat. No a tutaj tych lat naprawdę jest bardzo dużo i zachowała się ta architektura w całkiem niezłym stylu. I teraz tak, jeśli chodzi o nieruchomości w Grecji, uważam, że wzrost wartości nieruchomości tych nowych, nowoczesnych będzie całkiem fajny. Tak uważam. Myślę, że te 20-letnie nieruchomości same z siebie, przez to, że będą wymagały troszkę nakładu pracy, nakładu inwestycyjnego, żeby je unowocześnić, bo teraz właśnie zmiana mody troszkę nastała i ta ogólnie moda południowoeuropejska, która chyba najsilniej w Hiszpanii się pokazała, no to myślę, że ona tutaj też się będzie objawiała i według mnie, tak jak Chorwacja przez ostatnie 3 lata bardzo fajnie zyskała na wartości, bardzo fajnie tam nieruchomości poszły w górę, to samo uważam, że teraz mnie się wydaje, że przez najbliższe 2-3 lata może czekać Grecję i te nieruchomości deweloperskie, gdzie deweloperzy naprawdę na fajnych działkach je budują. Także to też nie uważam, że w ciemno można zamknąć oczy i kupić cokolwiek. Nie, to nie będzie tak. Natomiast mądrze nabyta nieruchomość właśnie o walorach głównie uważam turystycznych, przyrodniczych, myślę, że zyska dość sporo na wartości i przynajmniej moje obserwacje na to wskazują. A ja zostawiam tutaj Was z historią. I tym razem będzie troszkę inaczej, bo wyjdę sobie od razu drzwiami tarasowymi. Jesteśmy w mieszkaniu, jesteśmy w domu w standardzie deweloperskim, także zobaczymy jak deweloper w tym przypadku, w przypadku tej bryły, jak w takim standardzie oddaje dom, przepraszam. A przy okazji zobaczymy, jakie są fajne mniej więcej atuty tego domu, bo są, dość mnie się podobają, choć specyficzne, troszkę rozkłady, no ale to zobaczymy na miejscu. Zapraszam w takim razie i wejdźmy sobie drzwiami tarasowymi, dlaczego nie? Salon, tak wygląda pierwszy salon, najprawdopodobniej to będzie salon, tak mi się wydaje, chyba tak bym go aranżował, z otwartą kuchnią. Wejście od razu, co prawda, jest na tę kuchnię, ale ponieważ drzwi się otwierają w tę stronę, to ona się tak nie rzuca w oczy, tyle że jak ktoś tu gotuje, może trochę dostać. Nie wiem, czy to jest akurat dobry argument, że tutaj jest kuchnia i że w takim ona jest rozkładzie, ale jest. Od razu tutaj przechodząc, albo możemy tę ściankę się jej pozbyć, jeszcze na etapie rozmów z deweloperem i powiększyć salon i wtedy to wszystko ma ręce i nogi, no albo tu mamy fajną już pierwszą sypialnię na parterze. Także w taki sposób to wygląda. Tutaj mamy kawałeczek ogródka, nawet zobaczmy w sumie, dlaczego nie. Dlaczego nie? Mamy ogródek, myślę, że każdy z domków będzie miał bliźniaczą wersję tego ogródka. O, i drzwi będą tak samo trzaskały. Dość małe tutaj są ogrody. Zauważyłem, że tutaj ziemia ma na tyle wartość, że tej ziemi się dużo, ogólnie gruntu pod dom się nie aranżuje za dużo. Bardziej się idzie jednak w górę, żeby te bryły zaprezentować. Idziemy teraz do góry. Niestety, to jest standard deweloperski, nie ma jeszcze światła, więc gdzieniegdzie będzie niestety ciemno i nie wszystko aż tak kolorowo będzie wyglądało, jakby były wizualizacje. Tu można tylko zajrzeć, że będzie łazienka na parterze. I tutaj jesteśmy na pierwszym piętrze. Pierwsza sypialnia. Duża. Naprawdę duża. Tutaj jeszcze jest takie podwyższenie. Z klimatem. Od razu mówię, z klimatem fajnie to robi wrażenie. Łazienkę. Możemy ją zobaczyć, jak wygląda ta łazienka. Ok, i chodźmy teraz, zobaczmy jak wygląda tarasik. Tak wygląda ten taras. Tak wygląda. Zobaczmy tam morze. Jak ono wygląda. Piękne morze, tak mi się wydaje. To jest chyba najlepszy argument tego domu. Właśnie ten taras zakładam. No taki widok mamy i tutaj widok będzie najprawdopodobniej 3/4 stanowił wartości tej nieruchomości. No ale dobrze, chodźmy dalej. No tutaj chyba ostatnia sypialnia jest albo jakiś gabinet, no cokolwiek, zwał jak zwał. Także tak to wygląda, jesteśmy na najwyższym poziomie. Tu mi troszkę brakuje toalety, chyba że tu bym z deweloperem rozmawiał, żeby ją tutaj zamontować, tak na mój gust. No ale co, no nie każdy rozkład jest w taki sposób praktyczny, jak żeby każdego zadowolić. Także tak to może wyglądać. Ale tu mamy jeszcze jednego bonusa, chodźmy.
Tutaj jest taka romantyczna rzecz, raczej może być romantyczna, bo tam jest zachód. Wieczorem może jeszcze uda się kiedyś tu przyjść i coś dograć. Natomiast tam jest piękny zachód i tam musi pięknie słońce zachodzić. No zobaczmy, jaki mamy widok, bo tu chyba o ten widok chodzi. Tam też widzimy morze. Jak tutaj podejdziemy, naprawdę stąd też widać, tu mamy bardzo szeroko, ze 180 stopni widzimy tego morza. Tyle, że teraz jesteśmy tam pod światło i tego morza aż tak wyraźnie nie ma. Tam jeszcze zobaczmy, tam są piękne góry. Tam są góry. Także tutaj widok jest naprawdę, według mnie jest sztos. Ja nie wiem, czy bym jeszcze nie zaszalał na tyle, żeby sobie schody zrobić na dach. Żeby w ogóle być w najwyższym miejscu tutaj z możliwych. I po prostu na dachu jakiegoś tarasu nie zrobić. Nie wiem, jak tutaj z przepisami, ale ja bym chyba szedł od razu na grubo na sufit. I tam miałbym no skrajnie petardę, jeśli chodzi o widok. No tu widzimy już, deweloper przygotował, będzie oświetlenie. Myślę, że to wieczorem będzie naprawdę pięknie wyglądało. Oczywiście będą barierki, żeby za mocno nie wypaść, bo tu już jest taka wysokość nieprzyjemna do spadania. No i tak się prezentuje ta nieruchomość. Ma 150 metrów. To są bardzo duże tarasy. Na ten moment jesteśmy w pierwszej linii zabudowy. Najprawdopodobniej bliżej nie da się budować, natomiast nie widziałem tutaj dokumentów planistycznych, przyznam szczerze. Ale myślę, że gdyby się dało budować, to ten deweloper by budował. Także możliwe, że tutaj aktualne przepisy, bo w 2011 się tutaj mocno zmieniły przepisy. Więc aktualne przepisy być może taką odległość od morza każą zachować, żeby można było coś budować. No i właśnie, no i to tak wygląda Grecja. Przepiękne widoki, przepiękna natura. Jesteśmy na pograniczu października i listopada i naprawdę jest ciepło, naprawdę jest słonecznie. Także to są te atuty, o których w zasadzie wszyscy, którzy tu przyjeżdżają turystycznie, doskonale wiedzą. Tyle, że mam świadomość, że no już nieliczna grupa turystów przyjeżdża o tej porze roku z Polski, no bo wszyscy wolimy te okresy bardziej nasze urlopowe. O tej porze roku naprawdę jest temperatura praktycznie u nas jak w czerwcu. Można to zresztą realnie sprawdzić na różnych prognozach pogody, gdzie temperatura jest podawana, natomiast odczuwalna jest chyba jeszcze ciutkę wyższa niż ta, którą widzimy. No ale nie o pogodzie tym razem. Chciałem tutaj właśnie pokazać, jakie są tutaj widoki. No widoki mamy z wielu miejsc, bo jesteśmy w północnej części Grecji, w teoretycznie najbardziej północnej części Grecji, czyli tej najbliżej położonej nas. Natomiast, aby to zobrazować, jesteśmy bardziej na południe niż Rzym na przykład. Jesteśmy bardzo tutaj w podobnej wysokości jak Neapol na przykład, więc tutaj już pogoda jest taka, jaka powinna być. No i przez to, że mamy te wzgórza, które w zasadzie się wyłaniają tutaj z tej części morza, no to gdy jesteśmy nawet kilometr od tego pasa nadmorskiego, tej linii brzegowej to nazwijmy, no to nadal mamy piękne widoki. Momentami to chyba widoki nawet mamy piękniejsze niż byśmy byli w pierwszej linii, więc tu też czasami nabywając nieruchomość, no mamy trochę zagwozdkę, czy ważniejsza jest dla nas panorama i naprawdę 180 stopni petardy widoku i non-stop ekspozycji słonecznej, no czy wybrać jednak pierwszą bliskość morza, żeby być możliwie blisko, natomiast wiadomo, no przy samej plaży raczej nie będziemy, trochę tej części plaży musi być zachowanej, no i to jest właśnie odwieczny problem dla osób, które nabywają nieruchomości tutaj w południowych krajach, czy widzieć dużo morza, czy mieć blisko to morze. Czy większą frajdę nam da w długoterminowym okresie spoglądanie na takie morze i popijanie kawy? Czy jednak dużo większą frajdę nam da to, że będziemy mogli w samych kąpielówkach wyjść z salonu i biec do morza? No ale z tym problemem każdy musi się uporać samemu. Natomiast takie problemy, żeby tylko ludzie mieli takie problemy,